Witajcie na kanale Secret Garage. Dziś pokażę Wam, jak wymienić zestaw napędowy w motocyklu Yamaha XTZ 750 Super Tenere. Zapraszam. Witajcie. Ostatnio pokazałem Wam, jak zakuć łańcuch w motocyklu. Dziś pokażę, jak wymienić cały zestaw napędowy w motocyklu Yamaha XTZ 750 Super Tenere. Na początek stawiamy motocykl na stopce centralnej albo podnosimy na podnośniku. Ważne, żeby tylne koło było w powietrzu. Ja sobie tutaj czyszczę na początek wszystkie nakrętki, żeby mi się je łatwiej odkręcało. Następnie odginam wszystkie blaszki zabezpieczające nakrętki przed odkręceniem. Używam do tego młotka i dłuta, ale tutaj można użyć czegokolwiek. Ważne, żeby po prostu odgiąć te blaszki, nieważne w jaki sposób. Może to być śrubokręt, może to być tak jak ja, dłutko. Cokolwiek się sprawdzi, będzie dobre. Następnie stawiam motocykl z powrotem na kołach, po to, żeby koło mi się nie obracało, i luzuję te nakrętki, ponieważ są dosyć mocno dokręcone i tak będzie mi po prostu łatwiej. Po poluzowaniu nakrętek zdejmuję osłonę, za którą się chowa przednia zębatka. Trzyma się tutaj na 5 śrubach, kluczyk 8. Staram się nie zamienić tych śrub miejscami, ponieważ są różnej długości. W tym momencie ukazuje mi się cięgno od zmiany biegów. Jak widzicie, tutaj zaznaczam sobie, w jakiej ono jest pozycji, po to, żeby później złożyć je dokładnie w ten sam sposób. I za pomocą kluczyka 10 odkręcam je. Muszę tutaj tą śrubę wykręcić do końca, ponieważ wchodzi ona w taki rowek na tym wałku z wieloklinem. Następnie odkręcam kolejne dwie śruby, zdejmuję kolejną osłonę i tutaj już ukazuje mi się przednia zębatka. Ona również jest zabezpieczona za pomocą zaginanej podkładki, w związku z tym muszę ją odgiąć podobnie jak z tyłu. Tutaj też używam dłuta, jakichś punktaków, cokolwiek tutaj działa, jest po prostu dobre. Po odgięciu tej nakrętki biorę klucz 32, ściskam przedni hamulec i zabezpieczam w taki sposób, żeby cały czas był wciśnięty. Motocykl stoi na kołach, a ja dużym takim kluczem odkręcam przednią nakrętkę. Ona jest dosyć mocno dokręcona. Właśnie po to zacisnąłem przedni hamulec, żeby motocykl po prostu mi nie odjechał. Po odkręceniu tej nakrętki zdejmuję sobie tylne koło. Filmik, na którym widać całą tą procedurę, będzie Wam się wyświetlał u góry w pasku. Także nie będę tego tutaj już powtarzał. Następnie po zdjęciu koła odkręcam wszystkie nakrętki, zdejmuję zabezpieczające blaszki, zdejmuję starą zębatkę i czyszczę sobie piastę. Chcę, żeby po prostu nowa zębatka wylądowała na świeżej, czystej piaście. Podobnie czyszczę nakrętki, bo one tutaj są strasznie zabrudzone smarem od smarowania łańcucha. Biorę teraz nową zębatkę ze świeżego zestawu napędowego. Standardowo, jak zawsze, porównuję ze starą częścią. Taki mam zwyczaj, że zawsze te części nowe muszę porównać ze starymi, żeby mieć pewność, że pasują. Następnie sprawdzam, czy jest to zębatka w jakiś sposób kierunkowa, czy dowolny sposób założenia jest dobry. Zakładam ją na piastę, używam nowych blaszek.
Używam też niebieskiego Loctite'a, czyli tego demontowalnego kleju do śrub. Wolę w ten sposób się podwójnie zabezpieczyć. Tak naprawdę sama zaginana podkładka powinna mi tutaj wystarczyć, natomiast jest to, jakby nie patrzeć, układ przeniesienia napędu poddawany dosyć dużym obciążeniom i taki klej na pewno tutaj nie zaszkodzi. Podobnie jest w przypadku przedniej zębatki, gdzie producent przewiduje tylko zaginaną podkładkę, jednak rzeczywistość pokazuje, że zdarza się, że ta zębatka mimo wszystko się odkręca. Następnie za pomocą klucza dynamometrycznego dokręcam wszystkie śruby. Jak zwykle tutaj w tego typu układach stosuję dokręcanie zgodnie z gwiazdą. No tutaj musiałem jedną z nakrętek poprawić, bo uszkodziłem ją niestety dłutem przy odginaniu blaszki, ale to tylko lekki zadziorek, przez co nie pasował mi na nią klucz. Upewniam się 3 razy, czy wszystkie nakrętki są dobrze dokręcone, zgodnie z zadanym momentem. Jest to tutaj 55 Nm, tak podaje przynajmniej serwisówka. I teraz już po dokręceniu wszystkich śrub i upewnieniu się, że wszystko jest ok, biorę się za zaginanie blaszek i zabezpieczanie tych nakrętek, żeby się tutaj nie odkręciły. Ponownie teraz używam tym razem śrubokręta, tak samo jak poprzednio przy odginaniu tych blaszek. Tutaj każda metoda, która działa i po prostu skutecznie zagnie te blaszki, jest dobra. Także tutaj nie ma co się sugerować, czy to jest śrubokręt, czy to jest dłuto, czy to jest cokolwiek innego. Po prostu trzeba te blaszki zagiąć i zabezpieczyć. Następnie biorę się za usunięcie starego łańcucha. Mój stary łańcuch był zapinany z zapinką, dlatego ją po prostu rozpinam, żeby go zdjąć. Gdyby był zakuwany, to użyłbym po prostu zwykłej szlifierki kątowej i go przeciął, bo po prostu nie widzę sensu w rozkuwaniu starego łańcucha, który i tak idzie na śmietnik. Także tutaj po rozpięciu starego łańcucha po prostu go zdejmuję i wyrzucam. Po zdjęciu łańcucha zdejmuję też przednią zębatkę, tą starą. Patrzę, jak to wszystko tutaj wygląda, czy tutaj wszystko jest ok, jak wygląda gwint na wałku. Czyszczę sobie przestrzeń, bo jak widać jest mocno zasyfiona takim smarem z łańcucha generalnie. Doskonale się tu sprawdza zmywacz do hamulców i szczoteczka do zębów. Chcę tylko nie mieć z nią potem zębów. Po wyczyszczeniu wszystkiego biorę sobie nową zębatkę i ponownie zgodnie z moją zasadą porównuję ją najpierw ze starą częścią. Tutaj nie wiem, czy to dobrze widać na filmiku, ale przy porównaniu widać, że te zębatki na pierwszy rzut oka troszeczkę się różnią. Dlatego upewniam się, czy obie leżą na wałku dokładnie w tej samej pozycji, bo to istotne, żeby łańcuch nie był przekoszony. Po zmierzeniu tego wszystkiego suwmiarką jestem już pewny, że ta zębatka będzie pasować i że wszystko będzie jak należy. Używam nowej zaginanej podkładki, w tym wypadku używam też nowej nakrętki, zwracając uwagę na kierunek, w którym ją przykręcam, ponieważ ona jest jakby niesymetryczna z dwóch stron. Następnie zakładam nowy łańcuch i tutaj pomagam sobie drutem, który po prostu przeciągnąłem między ramą i wahaczem po to, żeby łatwiej mi było przeciągnąć łańcuch nad wahaczem i za ramą. To jest bardzo fajny sposób na to, żeby się nie męczyć po prostu z przeciąganiem tego łańcucha. Po przeciągnięciu go to już nie jest problem. Teraz już pozostaje go zakuć. Link do filmiku z zakuwaniem łańcucha pojawi Wam się teraz gdzieś tutaj u góry. Po zakuciu łańcucha zdejmuję tą wcześniej przykręconą tylko lekko ręką nakrętkę i również tutaj używam kleju do gwintów. Wynika to z tego, że
doświadczenie wielu użytkowników Yamaha XTZ 750 mówi, że jednak lepiej tą nakrętkę wkleić, bo sama zaginana podkładka nie zawsze pomaga. Tutaj ponownie dokręcam ją kluczem dynamometrycznym. Zalecany moment to 70 Nm zgodnie z serwisówką. Następnie po dokręceniu nakrętki zaginam znowu podkładkę po to, żeby dodatkowo oprócz kleju zabezpieczyć tą nakrętkę przed odkręceniem. No i ponownie tutaj dowolny sposób, który działa, po prostu jest dobry. Następnie zakładam wszystkie niezbędne pokrywy, zakładam dźwignię od zmiany biegów zgodnie ze znakiem, który sobie wcześniej zaznaczyłem. Oczywiście tutaj już dokręcam po prostu zwyczajnie z wyczuciem, już się nie bawię w klucze dynamometryczne, bo nie ma to większego sensu. Ostatnią rzeczą, jaką pozostaje zrobić, jest odpowiednie napięcie łańcucha. Jak to dobrze zrobić, zrobię o tym oddzielny odcinek. No i to tyle, jeśli chodzi o wymianę napędu. Jeżeli Ci się podobało, to daj łapkę w górę. Jeżeli chcesz więcej takich treści, to zapraszam do subskrybowania. Do zobaczenia w następnym filmiku.